Cześć wszystkim, witamy Was na pierwszym webinarze firmy Aurora Creation. Ja mam na imię Magdalena Czaplejewicz i jestem business developerem i jest ze mną Ewelina. Cześć Ewelina. Cześć Magda. Czy mogłabyś się przedstawić, powiedzieć co robisz w Aurorze? Jestem e-commerce analitykiem. Zajmuję się analizą stron internetowych, sklepów internetowych, całych oraz ich poszczególnych funkcjonalności oraz rekomendacją takich rozwiązań, które będą jak najbardziej realizować cele biznesowe naszych klientów. Tak jest, bardzo mi miło Ewelina Cię gościć na tym pierwszym webinarze i powiem w skrócie może o czym dzisiaj porozmawiamy, bo głównym naszym tematem są trendy w e-commerce na 2024 rok i powiemy właśnie o tym, dlaczego to jest teraz taki gorący temat. Opowiemy też o najważniejszych trendach, skąd w ogóle czerpać wiedzę na temat tych trendów, żeby te treści były zweryfikowane i jak tak naprawdę wdrażać u siebie te trendy i które trendy warto wdrożyć u siebie na sklepie. Więc Ewelina, może zacznij od tego, opowiedz, dlaczego to jest teraz taki gorący temat. Temat trendów jest gorący na początku każdego roku. Już tak od listopada roku poprzedniego mówimy o trendach na nadchodzący rok, trendach w e-commerce, trendach ogólnie w zachowaniach konsumentów na przykład, więc trendy dotyczą wielu obszarów, takich jak już wspomniałam, zachowania konsumentów, jak technologia i mówimy o nich, bo planujemy nasze działania na kolejny rok, planujemy zmiany, jakie wdrożymy w naszych e-commerce'ach i musimy uwzględnić to, jak zachowują się konsumenci, jakie są właśnie te trendy w ich zachowaniach, aby zaplanować pracę, aby zwiększyć sprzedaż w swoim sklepie, żeby być bardziej konkurencyjnym, tak? Więc to jest idealny moment, żeby zorientować się, co w trawie piszczy i właśnie zaplanować takie działania na swoich sklepach zgodnie z panującymi trendami. Okej, opowiedz, skąd najlepiej czerpać wiedzę o takich trendach? Jak Ty jako e-commerce analityk właśnie dowiadujesz się o trendach, bo wiemy, że teraz w internecie mamy też ogromny szum informacyjny i często ciężko jest znaleźć takie dobrze zweryfikowane informacje. Dokładnie, teraz powstaje bardzo dużo i artykułów, i raportów, podsumowań roku poprzedniego i tych materiałów jest tak dużo, że codziennie moglibyśmy przeglądać inny raport. Co jest ważne, to żeby czerpać ze sprawdzonych źródeł, takie, które ja polecam, to przykładowo Statista lub Forrester. I na co musimy zwrócić uwagę, czy jest przedstawiona w tym raporcie metodologia wykonywania badania, tak? Czyli w oparciu o jakie dane ten raport powstał i jaka była ta grupa docelowa, czy ta grupa docelowa, na której było przeprowadzane badanie, czy to są ci nasi konsumenci naszych e-commerce'ów i właśnie to są najważniejsze elementy. Mamy też raporty takie jak Ceneo lub Allegro, które bazują na swoich użytkownikach, tak? Więc to też są sprawdzone dane. Na to powinniśmy najbardziej zwracać uwagę, żeby była tam metodologia i opisana grupa, na której to badanie było przeprowadzane, jeśli mówimy o jakichś badaniach i raportach. Ty jako e-commerce analityk też robisz analizę trendów. Jakbyś mogła coś więcej powiedzieć właśnie o tym, dlaczego taka analiza jest istotna w e-commerce? No, analiza jest istotna po to, żeby wiedzieć, co wprowadzić na naszym sklepie, aby przyniosło jak największą wartość, czyli żebyśmy zwiększyli naszą konwersję, zwiększyli wartość koszyka zakupowego, zwiększyli czy lojalność klientów, czy retencję naszych klientów, więc taka analiza trendów obejmuje identyfikację tych trendów, które dotyczą bezpośredniego sklepu, tak, czyli bezpośredniej branży. To, co wspomniałaś, nie wszystkie trendy należy wdrażać, nie wszystkie trendy należy wdrażać od razu i jak wybrać te, które są do naszej branży, do naszego sklepu, to właśnie robię w analizie trendów. Okej, a powiedz mi, jakie trendy były w 2023 roku, a jakie są w 2024? Właśnie zahaczmy już o ten temat tych gorących trendów. No tutaj
chcielibyśmy, żeby właśnie trendy to było takie coś wow, czyli zupełnie coś innego, grubą kreską odkreślamy to, co było w poprzednim roku i zaczynamy coś nowego. No jednak to tak nie działa, te trendy ewoluują i te, które były popularne w 2023, również będą się rozwijały w 2024. Myślę, że tutaj personalizacja doświadczeń zakupowych klientów teraz przejdzie w jakąś super, hiperpersonalizację nawet, tak, czyli nie tylko rekomendacje, podpowiedzi, ale właśnie technologia, która rozwija się, sztuczna inteligencja, która umożliwia nam o wiele więcej niż wcześniej, rekomendacje produktowe, personalizacja doświadczeń, wszystko, co wiąże się z uproszczeniem i uprzyjemnieniem zakupów. To był trend, który był widoczny w poprzednim roku i przybierze na sile w tym roku. Tutaj też mobile commerce, czyli wykorzystanie urządzeń mobilnych. O mobile commerce mówiliśmy ogólnie w raportach już kilka lat. Kto nie słyszał, że to jest rok mobile, tak, a jednak w dalszym ciągu mamy strony, które są niedostosowane do urządzeń mobilnych, tak, sklepy, które mają na przykład opisy, które wychodzą poza obramowanie naszego telefonu, albo jakieś przyciski, których nie możemy kliknąć, czy przyciski dodaj do koszyka, które są czy tak małe, że nie można ich aktywować z urządzenia mobilnego, więc tutaj ten mobile commerce był trendem w 2023, ale również będzie dalej w 2024 i takie wszystkie elementy związane z nim będą się rozwijały. No, tak jak powiedziałeś, właśnie taki duży nacisk też na user experience i tą ścieżkę zakupową klienta, żeby po prostu miał wszystko jak najbardziej ułatwione, tak, tą drogę do tych zakupów, do płatności tak naprawdę. No i właśnie jak już przy płatnościach jesteśmy, to też rozmawiałyśmy przed webinarem o tych płatnościach, o tym, jakie będą trendy, więc jakbyś mogła też to tutaj powtórzyć, bo to również jest bardzo ciekawe. Tak jak zauważyliśmy, te trendy w ogóle się przenikają i łączą i wynikają jedne z drugich i płatności aktualnie Blik jest najpopularniejszą metodą płatności wśród polskich konsumentów i wybiera go 70% respondentów według badania TPEA z ubiegłego roku, więc bardzo duży odsetek. Jednak na popularności zyskują płatności odroczone i płatności ratalne. I jeśli mówimy o takich popularnych, no to mamy tego Blika, do którego jeszcze wrócę, ale również karty płatnicze i portfele elektroniczne, tak? To się łączy z tym naszym trendem mobile, czyli możliwością płatności jednym kliknięciem, tak? Czy możliwości płatności za pomocą portfeli elektronicznych. Odnośnie płatności odroczonych, to tutaj Klarna i PayPo, ich popularność w ubiegłym roku, jeśli odpaliłybyśmy sobie statystyki trendów wyszukiwarki Google na przykład, no to po prostu szybuje ta Klarna i PayPo. Szczególnie pewnie w branży fashion. Dokładnie w branży fashion i łączy się to z tą naszą personalizacją doświadczeń zakupowych, ponieważ płatność odroczona bardzo ułatwia proces zakupowy. Tak? Możemy dodać do koszyka wszystkie rzeczy, które nam się podobają, zapłacić z płatnością tą odroczoną, tak? Przymierzyć w domu i odesłać. Nie mamy zablokowanych tych środków, które normalnie musielibyśmy mieć zablokowane podczas tych zakupów. No tutaj pojawia się problem z tym, że zwiększone są zwroty, tak? Ale kosztem tego, że jeśli udostępniamy płatności odroczone, to zwiększa nam się wartość naszych koszyków zakupowych, tak? Więc coś za coś.
Tak jest, dokładnie. Okej, Ewelina, a powiedz mi jeszcze coś więcej właśnie o tej sztucznej inteligencji, bo też rozmawiałyśmy o tym przed webinarem i też podawałaś fajne przykłady, jeśli chodzi o użycie sztucznej inteligencji w e-commerce i jak to będzie się rozwijać właśnie w 2024 roku. W poprzednim roku w ogóle sztuczna inteligencja, hasło sztuczna inteligencja chyba było najczęściej powtarzanym hasłem ubiegłego roku. Używaliśmy jej bardziej do generowania treści może w e-commerce, bardziej do takiego wspomagania naszych sklepów niż stricte do funkcjonalności na sklepie takich bardziej zaawansowanych. Oczywiście wraz z rozwojem technologii ta technologia staje się coraz bardziej przystępna, tak? Więc tutaj w 2024 będzie ona użyta w większej ilości, w większych funkcjonalnościach na sklepie. I możemy tutaj zacząć od wyszukiwarki, która jest napędzana sztuczną inteligencją, po specjalne aplikacje, po wirtualną rzeczywistość, która umożliwia nam na przykład w aplikacji IKEA możemy zeskanować nasze pomieszczenie i umieszczać meble, zobaczyć jak będą wyglądały meble IKEA w naszym salonie, tak? lub w naszej kuchni. I to też się łączy z tą personalizacją doświadczeń zakupowych i z tym, że chcemy wyjść z tego świata wirtualnego, no ponieważ jeśli mówimy o meblach, no to chcielibyśmy zobaczyć, jak ten mebel będzie wyglądał w naszej przestrzeni. Chcielibyśmy sobie wyobrazić jego gabaryty, tak? To są elementy, które bardzo ciężko pokazać na stronie internetowej, które bardzo ciężko odwzorować i jednak konsumenci podejmując decyzję zakupową, myślą o tym i to jest jakieś takie właśnie ryzyko, że może coś będzie za duże, może będzie za małe, może nie będzie pasowało do mojej przestrzeni, więc tu sztuczna inteligencja umożliwia nam sprawdzenie tego. Na pewno producenci mebli będą mogli uniknąć też większej ilości zwrotów dzięki właśnie zastosowaniu tej funkcjonalności. Tak, dokładnie. I zwrotów, i nawet łatwiejsze jest podjęcie decyzji zakupowej przez klienta. To w branży takiej meblarskiej, w branży wyposażenia, w dekoracji wnętrz, tak? Mamy aplikacje, na których możemy sprawdzić, jak będą wyglądały tapety na naszych ścianach albo płytki, ale również sztuczna inteligencja jest w branży fashion, w branży kosmetycznej. Mamy tu przymierzalnie wirtualne, tak? Mamy wirtualne lusterka. Tak, to jest bardzo ciekawe też, wirtualne lusterka. Ostatnio w Notino widziałam, że Notino zastosowało taką funkcjonalność, gdzie można też sprawdzić sobie kolor szminki czy cienia do powiek, więc myślę, że to też będzie przybierało bardzo na jakości, bo póki co ta jakość jest jeszcze taka średnia, natomiast pewnie przez 2024 to też nabierze jakby rozpędu i ta jakość będzie coraz lepsza. Dokładnie, no teraz ta sztuczna inteligencja też, te wykorzystanie czy tego lusterka wirtualnego, czy tej wirtualnej przymierzalni służy też innym celom, tak? To jest bardziej fun, to jest zabawa, to jest taka ciekawostka, która jest w sklepie. Może ona tak mocno nie wspiera sprzedaży, jak mogłaby, jaki ma potencjał, jednak właśnie rok 2024 przyniesie ten rozwój w kierunku wsparcia sprzedaży ze sztuczną inteligencją, nie samego budowania relacji z klientem, co też jest ważne, tak? Czyli to, co było do tej pory, robią te aplikacje, to też jest ważne, ale nie wspiera stricte celu sprzedażowego. Okej, a już teraz jak skupimy się tylko na polskim rynku, to powiedz, co ma e-commerce jakby też do pędzącej inflacji, bo no wiemy, że ta inflacja cały czas postępuje. Czy ceny właśnie są dla Polaków jakby kluczowe w wyborze produktów? No, cena jest, jeśli mówimy o takich czynnikach decydujących o
podjęciu tej decyzji zakupowej, to jednak cena jest wysoko i plasowała się w rankingach od wielu lat na tej pierwszej pozycji. I teraz z wyjątkiem najmłodszej grupy wiekowej respondentów, czyli od 18 do 25 lat, również cena jest na pierwszym miejscu w pozostałych grupach wiekowych. No, popularność też takich serwisów, marketplace'ów, na których mamy ten sam produkt w różnych cenach, tak, to też z tego wynika. Jednak w tym najmłodszym gronie konsumentów cena nie jest czynnikiem pierwszym, który decyduje o zakupie, jest nim jakość i to na rynku polskim, ale potwierdzają to też statystyki, na przykład Trend Insight Statisty, tak, odnośnie tego, że jakość ponad koszty, czyli bardziej młode pokolenia cenią jakość niż same koszty zakupów. No i to też jest dla nas wskazówka, tak, co możemy zrobić, co możemy zaprezentować w naszych sklepach, aby zwrócić uwagę na jakość naszych produktów, na to, jak są produkowane, czy w sposób zrównoważony, czy są ekologiczne, albo czy pakujemy ekologicznie nawet, tak? Więc tutaj jest szereg takich tipów, które możemy zastosować na naszych stronach, na naszych sklepach, aby właśnie tą jakość podbić. Tak, również kraj produkcji, prawda? Teraz trochę też odchodzi się od tego fast fashion i od ciuchów z jakiegoś nieznanego pochodzenia. Jednak polskie marki również tutaj zyskują na sile i na znaczeniu w e-commerce. Dokładnie, więc na takiej naszej karcie produktu w sklepie internetowym możemy podkreślić, gdzie jest produkowany dany produkt, z jakich materiałów jest, większą uwagę zwrócić do grafik, do zdjęć, do w ogóle materiałów wideo, tak? Jeśli zdjęcia są słabej jakości na stronie internetowej, to też jako konsumenci mamy takie uczucie, że ten produkt nie będzie premium, ten produkt nie będzie wysokiej jakości, tak? Więc sama prezentacja produktu, dokładne opisy, właśnie wysokiej rozdzielczości zdjęcia, filmy, jeśli mamy certyfikaty dotyczące zrównoważonego rozwoju, również pokażmy je na naszych kartach produktu, na naszych stronach. Jeśli chcemy być transparentni, możemy pokazać proces produkcji, tak? To są te wszystkie elementy, na które młodzi konsumenci zwracają uwagę, podejmując decyzję zakupową, czyli mogą zapłacić więcej za produkty lub usługi, które są lepszej jakości. No właśnie, a propos młodych konsumentów, to tutaj też moje kolejne pytanie. Jak młodzi konsumenci dbają o bezpieczeństwo swoje w sieci podczas zakupów przez internet na przykład? Bo też chciałabym z Tobą porozmawiać o trendzie właśnie dotyczącym bezpieczeństwa. No to tutaj myślę, że bezpieczeństwo dalej jest kluczowe. Bezpieczeństwo od kilku lat jest kluczowe w sklepach internetowych i to, o czym wydaje mi się, że pytasz, to też jest taka personalizacja za wszelką cenę, nawet za cenę naszych danych, tak, i wykorzystania naszych danych. Więc bezpieczeństwo to jedna kwestia, posiadanie certyfikatów na stronie sklepu, zapewnienie takiego uczucia, że moje dane są bezpieczne, szczególnie teraz, jeśli mamy taki wysyp sklepów, które widzimy, że tłumaczenia są niedokładne lub właśnie czy ten taki wygląd estetyczny jest wątpliwy, tak? Nie ma informacji o siedzibie firmy albo nie ma polityki prywatności, gdzie zasady zwrotów, gwarancji, no to ten sklep jest podejrzany, jest ryzyko, że nie dokona klient tam zakupów, więc do bezpieczeństwa dalej Polacy przykładają dużą wagę, jednak trochę inaczej młodzi konsumenci podchodzą do wykorzystania ich danych, jeśli już te dane udostępnią, tak? Czyli są w stanie
więcej powiedzieć o sobie, tak, udostępnić więcej swoich danych, aby właśnie personalizować ofertę zakupową, tak? Czyli są w stanie zgodzić się na te zgody marketingowe, na kody śledzące, w zamian za to, aby otrzymywać rekomendacje dopasowane do ich stylu życia, do ich grupy wiekowej, tak? Do ich preferencji. Więc to oszczędza czas. Po pierwsze, czas teraz jest drogocenną walutą, a po drugie również działa tak, że to nasze doświadczenie zakupowe jest o wiele lepsze, o wiele przyjemniejsze, tak? Jeśli oglądamy, wchodząc na przykład na stronę internetową, na sklep internetowy, który ma kilka tysięcy produktów, oglądamy rzeczy, które nam się realnie podobają, tak? Wtedy jesteśmy jako konsumenci bardziej chętni do tego, żeby dokonać zakupów na takim sklepie, no bo jeśli trafimy na produkty, które w ogóle nie pasują w nasze gusta, no to po 2-3 stronach opuszczamy sklep, a może nawet szybciej. Tak, no to jest też bardzo ciekawe. Tak samo jak produkty gdzieś tam wyświetlają nam się właśnie, czy później chodzą za nami na Facebooku, czy na innych social mediach. Tak, typowo dokończ zakupy albo masz produkty w koszyku, tak, lub dokup podobne, więc, ale one również generują sprzedaż, tak, i pozwalają zwiększyć sprzedaż po pierwsze, a po drugie oszczędzić czas użytkownikom, którzy będą tego potrzebować, będą chcieli kupić te produkty. Okej, Ewelina, a powiedz, jakbyś miała tak określić najważniejsze punkty planu, jeżeli chodzi o wdrożenie trendów e-commerce, bo też tak jak rozmawiałyśmy, to nie jest dobre wdrażać wszystkie trendy u siebie w sklepie, no ale trzeba też wybierać te, które najbardziej pasują czy do naszej grupy docelowej, czy do naszej branży. Jak Twoim zdaniem e-commerce menadżerowie powinni podchodzić do takich trendów? Najpierw musimy zidentyfikować nasze cele, które mamy w naszym e-commerce i poznać naszą grupę konsumentów, grupę odbiorczą i wtedy dopasowywać trendy do naszej branży oraz do tej naszej grupy odbiorczej. Jednym z trendów przykładowo jest model subskrypcyjny, tak? I teraz musimy zastanowić się nad tym, czy on zrealizuje, czy wprowadzenie modelu subskrypcyjnego w tym momencie w naszym przedsiębiorstwie spowoduje wzrost naszych zamówień, tak? Czy nasi użytkownicy, czy nasi konsumenci potrzebują modelu subskrypcyjnego. Ja mogłabym powiedzieć, że chyba nie wyobrażam sobie produktów, których nie moglibyśmy sprzedawać w modelu subskrypcyjnym. Jeśli mówimy o jakichś wnętrzarskich, tak, takich zakupach, które dokonuje się raz w życiu, tak, czy raz przy umeblowywaniu mieszkania, to tak. Ja też nie wyobrażam sobie tego modelu w branży właśnie fashion, gdzie te ubrania tak szybko ewoluują i się zmieniają, to też chyba byłoby ciężkie. Może tak, a z drugiej strony bielizna, tak, bielizna mogłaby być dobrym odpowiednikiem sprzedaży w modelu subskrypcyjnym. Tak samo skarpetki lub karma dla psa, tak, lub kota lub innych zwierząt. Tak, więc wszystko, co możemy obliczyć, kiedy się skończy, na przykład również artykuły higieniczne, ale szkła kontaktowe. Więc patrzymy na trend i diagnozujemy, czy on jest odpowiedni dla mojego przedsiębiorstwa, czy on jest odpowiedni w tym momencie, w którym jesteśmy, tak? Więc taki must have, o którym bym powiedziała, to jest te mobile commerce, tak? Czyli sprawdzenie od razu po nowym roku, po tym szalonym okresie sprzedażowym, czy nasze sklepy internetowe są kompatybilne z telefonami, tak? Bo o mobile commerce mówimy bardzo często, mówimy bardzo dużo, a tak jak wspomniałam, sklepy są jeszcze niedostosowane. Może warto przemyśleć inny interfejs na telefon, a inny na komputer. Może aplikacja,
która umożliwi nam i otwiera nam w ogóle inne drzwi i umożliwia w ogóle rekomendowanie takich rozwiązań, których nie możemy zrobić na stronie internetowej, tak? I powiadomienia, i wszystkie dodatkowe rzeczy, jakaś czy grywalizacja, czy taka naprawdę hiperpersonalizacja. Więc zastanówmy się, czy to sprzyja naszej branży, czy nasza grupa docelowa, czy ten trend jest taki sam jak w grupie docelowej, co w naszym sklepie. I jeszcze powiedziałabym, że warto obserwować konkurencję, tak? Czyli na bieżąco przeprowadzać takie analizy konkurencji, co robi konkurencja, uczyć się na ich błędach i wdrażać lub inne rzeczy, lub takie podobne rzeczy, lub czerpać inspirację po prostu. Tak, no jak u kogoś się coś sprawdza lub nie, to też warto wyciągać wnioski. No dobra, a powiedz, jeżeli już załóżmy mamy sklep, który właśnie spełnia te wszystkie podstawy, o których rozmawiamy, tak, czyli jest przyjazny dla mobile, szybki, intuicyjny, to co dalej, tak? I załóżmy, że już mamy określoną właśnie grupę docelową. To właśnie wychodzimy w te trendy, jak czy sztuczna inteligencja, to właśnie powiązane możemy z technologią, czyli czy ze sztuczną inteligencją, czy z wirtualną rzeczywistością, czy z takim jeszcze dopracowaniem i dopieszczaniem tego naszego sklepu internetowego pod właśnie personalizację doświadczeń zakupowych, pod wyszukiwarki, tak? Możemy zacząć, nie musimy robić od razu ogromnego konfiguratora produktów, jeśli go nie potrzebujemy. Możemy sprawdzić wyszukiwarkę opartą na sztucznej inteligencji. Wraz z rozwojem mobile commerce również rozwija się trend na wyszukiwarki głosowe w sklepach internetowych. Ostatnio jak przeglądałam sklepy amerykańskie, to już na kilku sklepach widziałam takie wyszukiwarki. Wiąże się to też ze wzrostem zainteresowania w ogóle technologią i tymi asystentami, czy Google'a, czy Siri, właśnie wyszukiwania głosowego, tak? Więc tu możemy, czy wyszukiwanie na przykład obrazem, tak? W branży fashion, tutaj tak łatwo mówić o branży fashion, bo mamy dużo produktów i mamy bardzo szeroki asortyment, tak? I na przykład udostępniamy wyszukiwarkę obrazem, gdzie ktoś szuka danej sukienki, którą widział, dajmy na to, na Instagramie, tak? I może te zdjęcie wrzucić w wyszukiwarkę i nasz system sklepowy wyświetli mu produkty podobne, tak? Więc jeśli mamy takie podstawy, możemy myśleć o tym, co wprowadzić takiego wow. Tak, my też w Aurorze pomagamy właśnie naszym klientom lub nowym klientom wdrażać takie trendy, robić taką analizę, czyli co warto wdrożyć w danym sklepie, w danej branży, a czego lepiej po prostu nie wdrażać, bo może zainwestować w coś innego po prostu. Dokładnie, przygotowujemy rekomendacje, w których zawieramy takie informacje, co i w jakiej kolejności wdrażać, co może przynieść najlepsze rezultaty, bo zależy nam głównie na tym, żeby realizować cele przedsiębiorstwa, realizować cele naszych klientów. Tak jest. I wprowadzać na wyższy poziom ich e-commerce. Tak jest. Okej, Ewelina, myślę, że o trendach długo mogłybyśmy rozmawiać, bo tak jak mówisz, one też się jakby powielają z poprzednich lat, wchodzą też nowe trendy, natomiast jest ich tak dużo, że ciężko też pewnie wytypować 5 największych trendów, bo to wszystko też zweryfikuje rynek. Dokładnie tak. No, gdybyśmy miały podsumować, to na pewno mobile commerce, wykorzystanie sztucznej inteligencji, wykorzystanie modeli subskrypcyjnych, ten omnichannel, czyli zadbanie o taką spójność pomiędzy obsługą w sklepie internetowym i obsługą w sklepie stacjonarnym, jeśli takie posiadamy, więc to są takie podstawowe, no i oczywiście ta hiperpersonalizacja. Tak właśnie chciałam jeszcze dodać. Więc to są takie główne trendy. No teraz słyszymy o tym, że e-commerce rozwija się wolniej i rozwija się słabiej niż na przykład w pandemii,
ale mamy taki zwrot, że wzrost będzie około 10% rok do roku dalej e-commerce'u, z uwzględnieniem sektora nie tylko B2C, ale również B2B i D2C. Tak, to też jest przepotężny trend, prawda? Jeśli chodzi o właśnie model sprzedaży D2C, też będzie się na pewno rozwijał w 2024 roku. Dokładnie, niesie ze sobą wiele korzyści. Możemy direct to consumer, czyli możemy bezpośrednio od producenci mogą sprzedawać swoje produkty na swoich platformach, pomijając pośredników, pomijając wiele procesów i usprawniając też wiele swoich procesów, ale nawet niekoniecznie można prowadzić sprzedaż B2C i również współpracować dalej z podwykonawcami, z dystrybutorami. Jednak w taki sposób budujemy markę swoją i swój wizerunek, tak? Więc sprzedaż, sam e-commerce jest też silnym trendem i sprzedaż internetowa dalej będzie rosła w 2024 i chyba jeszcze przez wiele lat. Okej, dobra. Ewelina, dziękuję Ci bardzo, że podzieliłaś się z nami tymi trendami i dziękuję wszystkim, którzy oglądali ten nasz krótki webinar. Mam nadzieję, że okazał się on dla Was wartościowy. My, tak jak wspominałyśmy z Eweliną w Aurorze, prowadzimy analizę trendów oraz analizę konkurencji, więc jeżeli będziecie zainteresowani w jakikolwiek sposób, to poniżej będzie mój mail podany, także zapraszam do kontaktu. Również jeżeli się pojawią jakieś pytania, to tutaj na czacie będzie Ewelina na straży, będzie odpowiadać na wszystkie Wasze wątpliwości i pytania, także jeżeli się pojawiły, to po prostu zapraszamy do ich zadawania, bo to też dla nas jest ważne, żeby odpowiadać po prostu na bieżąco na Wasze problemy i zapytania, także dziękujemy bardzo. Dzięki bardzo, jesteśmy w kontakcie. Cześć Ewelina, dzięki. Cześć.